Natomiast jeśli miałbym powiedzieć o genezie rejsu, to szukałbym tego co słusznie zauważył Rafał Marszałek w swoim tekście w historii kina polskiego, w bujnie odradzającej się pod koniec lat 60. sferze rozrywki estradowej. Właśnie dlatego, że ta metoda twórcza, o której powiedziałem Państwu, metoda kompromitacji rzeczywistości, jest jedną z takich najpopularniejszych metod kreacji komicznej stand-up comedy, gatunku estradowego. Polega na przeciąganiu w nieskończoność żenujących sytuacji, prawda? Znaczy doprowadzeniu, nie chodzi tutaj o opowiedzenie śmiesznego dowcipu, tylko opowiedzenie czegoś średnio śmiesznego w sposób tak nieudolny i tak żenujący, żeby publiczność zadawała sobie pytanie, czy ona przypadkiem się nie pomyliła, czy ja śmierzę to widzę, czy to jest naprawdę możliwe, że ten człowiek robi z siebie takiego kretyna, czy on naprawdę chce nam to powiedzieć. I to jest metoda, którą Piwowski stosuje w rejsie, doprowadzając różnego rodzaju sytuacje z udziałem właśnie aktorów nieprofesjonalnych, naturszczyków do ekstremu. I tutaj warto wspomnieć o tym, w jaki sposób rejs powstał. To jest film, który, jak się zna właśnie okoliczności zgromadzenia tych wszystkich ludzi na planie, tych bohaterów rejsu na planie, to wszystko staje się jasne. Wyobraźcie sobie Państwo, Piwowski razem z Januszem Głowackim, który był współscenarzystą, dali ogłoszenie w Ekspresie Wieczornym, że tego i tego dnia w Hali Gwardii będzie wielkie przesłuchanie. Wszyscy ludzie, którzy dysponują jakimiś talentami, potrafią śpiewać, potrafią recytować, potrafią tańczyć, albo po prostu obdarzeni są głęboką osobowością, są zaproszeni, ponieważ mogą przeżyć przygody swojego życia i zagrać we wspaniałym, wielkim filmie. No i możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie tłumy stanęły pod Halą Gwardii. To nie były czasy Big Brothera jeszcze. Jeszcze się nie spowszedniał ten gest. I oni siedzieli przez kilka dni zamknięci z tymi ludźmi, wpuszczali ich pojedynczo, tamci odstawiali te swoje numery. I kiedykolwiek pojawił się ktoś obdarzony jakimkolwiek najmniejszym rzeczywiście talentem, znaczy coś naprawdę umiał, to oni natychmiast go usuwali, wyrzucali, bo nie był im kompletnie potrzebny. Natomiast w momencie, kiedy wychodził na scenę ktoś, kto niczego kompletnie nie umiał, natomiast wydawało mu się, że świetnie to robi, natychmiast był informowany, że właśnie dostał główną rolę w filmie. I w tym pomyśle castingowym zawiera się właściwie idea prosta, bardzo prosta, genialna w swojej prostocie idea rejsu. Zamknąć tych ludzi na małej przestrzeni, statku, który zresztą to też Pan Bóg tutaj czuwał, nazywał się swoiście, bo nazywał się Dzierżyński. Został dla potrzeb filmu przemianowany na Neptuna. W rzeczywistości był to statek właśnie o tamtej nazwie. Zamknąć ich na tej ograniczonej przestrzeni, wypuścić na ten zdumiewający akwen, jakim jest Zalew Zegrzyński
nie wypuszczać ich z pokładu i prowokować różnego rodzaju sytuacje przy pomocy podstawionych aktorów, bo tam oczywiście było parę osób podstawionych i byli to nie przypadkiem właśnie satyrycy, tacy jak Stanisław Tym, który gra tutaj rolę legendarnego K-owca, czy Jerzy Dobrowolski. Tym wcześniej gwiazda warszawskiego STS-u, Dobrowolski, bohater i założyciel kabaretu Owca, i Andrzej Dobosz, który jest indywidualnością niezwykłą i jest, by tak rzec, naturalną duszą satyryczną. Oni byli tymi stymulatorami, tymi indykatorami, prowokatorami różnego rodzaju sytuacji, które Marek Nowicki, udając, symulując taką właśnie amatorską, nieprofesjonalną czy półprofesjonalną kamerę rejestrował.